Państwu, kłania się Dzidek teraz. Znajduje się na terenie działek w Gdańsku przy ulicy Hallera. Jak twierdzi Janusz Szostak, właśnie tutaj na tych działkach miała być pochowana Iwona Wieczorek. Dla młodszych widzów przypomnę, że Iwona Wieczorek zaginęła z 16 na 17 lipca 2010 roku po kłótni z przyjaciółmi. Postanowiła sama wrócić z Sopotu do domu. I tam o godzinie 14:12 i tam o godzinie 4:12 ostatni raz ją widziała właśnie kamera. Było to przy wejściu numer 63 na plaży i to jest na gdańskim Militkowie. Od tej pory los młodej Gdańczanki jest nieznany. Natomiast jak przez te wszystkie lata, wszystkie teorie, które krążą, że tak powiem, wszystko sprowadza się do tego, że dziewczyna w tej chwili już nie żyje. Janusz Szostak właśnie wskazał te działki, ten ogród działkowy na miejsce, że tak powiem, pochówku Iwony Wieczorek. Policja, z tego co się orientuje, w 2016 roku sprawdzała tą działkę, gdzie Janusz Szostak wskazał, który wskazał. No i następnie ta działka była sprawdzana w 2021 roku bądź 2020 roku i co jest dziwne, w całym tym garażu były znaczne ilości śladów krwi, w postaci krwi. Oprócz tego, że dużo krwi było, był również kanał samochodowy zabetonowany. Znaleziono również, to daje się na posesji sąsiadującej z tą działką, kości. Kości ponoć okazały się kośćmi zwierzęcymi. Natomiast wyniki badań krwi nie zostały podane do publicznej wiadomości. Natomiast co jest dziwne, no to ten właśnie kanał. Dziwi mnie bardzo, że kanał nie został rozkuty. Natomiast zostały bodajże wykonane 3 odwierty. No i tam rzeczywiście gdzieś stwierdzono nienaturalną strukturę betonu. No i tyle. Natomiast ja uważam, że kanał powinien być rozkuty i wtedy kompleksowo, całościowo przebadany. Natomiast tego policja właśnie nie zrobiła z nie wiadomo z jakich powodów. Także zapraszam Państwa tutaj na spacer po tej ulicy Winogronowej. Proszę operatora kamery na pokazanie w mojej prawej stronie. I będziemy powoli kierowali się przez ulicę Winogronową aż do ulicy Konwali. Ulica Hallera w Gdańsku. Właściwie te działki bardzo łatwo znaleźć, ponieważ sąsiadują praktycznie naprzeciwko jest zajezdnia gdańskich autobusów miejskich. No i właśnie tutaj te działki. Ulica Hallera, dosyć spora ulica, która prowadzi nas bezpośrednio do plaży. Od 1953 roku, troszeczkę historii, do 1990 roku ta ulica nazywała się Aleją Karola Marsa, natomiast od 1990 roku już współcześnie nazywa się Aleją generała Józefa Hallera. Proszę operatora o pokazanie troszeczkę w lewo. Tu jest taka altana, chyba opuszczona już, sprawia wrażenie takiej bardzo nieprzyjemnej, wszystkie powybijane, szyby, okna zdewastowane. Idziemy dalej i będziemy się kierowali właśnie do ulicy Konwali. Tak wyglądają właśnie te działki, o których pan Janusz Szostak właśnie mówił. I tak jak mówiłem, te działki położone są od osiedla Iwony. Jadąc samochodem dzisiaj specjalnie włączyłem stoper i zajęło mi to, proszę Państwa, od Iwony osiedla tutaj do działek 2 minuty 30 sekund. Nie była to taka jazda samochodem bezpieczna raczej. Natomiast możemy sobie wyobrazić, no jeżeli oczywiście tutaj by to wszystko się miało rozstrzygnąć, tutaj miała być pochowana Iwona Wieczorek. Natomiast jadąc samochodem w sobotę rano, w godzinach rannych, uważam, że ten czas możemy śmiało skrócić poniżej
2 minut. W linii prostej jest to mniej więcej 1000, może 1200 metrów. Także jeżeli wydarzyło coś złego, właśnie wydarzyłoby się pod blokiem Iwony, czy na osiedlu Iwony, czy koło osiedla Iwony, to jak mówię, jazda samochodem mi zajęła 2 minuty 30 sekund. Sprawcom z pewnością działających w pośpiechu zajęłoby to zdecydowanie krócej. Dochodzimy już do ulicy Konwali i będziemy kierowali się. Ciężko właśnie powiedzieć, rzekomo tutaj miały być te działki. Ja dokładnie tak nie jestem zorientowany w 100%, gdzie są te działki, gdzie są ta działka, garaż, który miał być rzekomo wymazany w środku krwią. W tych mieszkaniach, w tych altanach mieszkał jeden pan, no ale to tam pan, z tego co się orientuje, specjalnie nie znał się nic nie wiedział w sprawie Iwony Wieczorek. Mało tego, on chyba, zdaje się, nie wiedział, kto to jest Iwona Wieczorek. Poproszę operatora kamery o najazd kamerą tutaj na moją lewą stronę. W odległości ode mnie 150 metrów, jak Państwo widzą na wprost, już się znajdują osiedla, takie bloki czteropiętrowe z lat 70. i już te działki, można powiedzieć, się kończą. Także jakieś autko chyba jedzie, to on się troszeczkę na bok przesuniemy. My jesteśmy w tej chwili na ulicy Konwali i tak jak mówiłem, kierujemy się cały czas prosto ku ulicy ku alei generała Józefa Hallera. Mniej więcej jest to odległość 500 metrów do tego skrzyżowania ulicy z ulicą Winogronową. Także tak to wygląda sytuacja. Ja mam takie jakieś dziwne przeczucia, że bezkarność sprawców powoli dobiega końcu. Jakoś mam przeczucie, że nawet może jeszcze w tym roku wszystko się już, cała sprawa po prostu zostanie już wyjaśniona. Nie wiem dlaczego, ale to jak powiedziałem, mam takie przeczucie. I tutaj nie chcę ferować wyroków, kto jest zamieszany. Myślę, że osoby interesujące się tą sprawą doskonale mają wyrobione zdanie, kto może stać, można powiedzieć śmiało chyba, za morderstwem Iwony Wieczorek. Ja może jeszcze postaram się dzisiaj polatać troszeczkę dronem tutaj nad tą okolicą. Może z widoku będzie, z oka drona będzie widoczne coś więcej. Natomiast tak jak mówię, tutaj myślę, że o ruchu wieczorem czy rano nie sądzę, żeby ktokolwiek chodził. Myślę, że jeżeli samochód tutaj wjechał, to mieszkają tacy specyficzni ludzie. Bardzo dużo mieszka ludzi biedniejszych i takiego, można powiedzieć, półświadka. Z tego co się orientuję, to jeszcze chyba za PRL-u, na tych działkach ludzie byli meldowani. Normalnie ludzie jeszcze żyjący tutaj na tych działkach są zameldowani. Natomiast już po 1990 roku, z tego co wiem, to wszyscy ci mieszkańcy, którzy tu mieszkają od tego właśnie czasu są, że tak powiem, mieszkają na dziko. Także my już dochodzimy teraz do takiego domku i ten domek też mam takie wrażenie, że no jest strasznie upiorny i no warto zobaczyć. Teraz postaramy się zobaczyć jak wygląda ten domek. Tu mamy jakieś takie garaże, pokażę Państwu. I to wszystko naprawdę takie wrażenie robi
Takie straszne wrażenie robi, jakby to było jakaś scenografia do filmu, do horroru. W tej chwili mamy już do osiedla, przepraszam, do linii tramwajowej, do Alei Hallera niespełna 100 metrów. I tutaj wejdziemy do tego domku jeszcze. Zobaczcie, pokażę Państwu ten domek. Bardzo zapuszczony, zaniedbany. I mniej więcej tak wyglądają te całe działki. No, nie chcę być tutaj taki jakiś niemiły, ale tak to wygląda. Tutaj chyba można powiedzieć, że ten dom częściowo przynajmniej strawił pożar. Ja postaram się jeszcze bliżej wejść. Ja tutaj kiedyś taki krótki filmik nagrywałem odnośnie właśnie Iwony Wieczorek. Postaram się wejść, pokazać Państwu ten dom. Proszę bardzo, to wygląda wszystko jak rzeczywiście z jakiegoś filmu grozy, proszę zobaczyć. I to mniej więcej stoi tak tu od lat zapuszczone. Opony stare, nazwożone, klapki, no wszystko praktycznie można tutaj przejrzeć się we wszystkim. Tutaj, tak jak mówię, w tym miejscu spalony dach leży. Nawet nie ma co próbować wchodzić, bo może się to spotkać z taką jakąś tragedią, z katastrofą. Choć może mi się stać, także nie będę tutaj wchodził. Oprócz tego tu mam takie jeszcze składowisko. Natomiast ja się tutaj ale tak słabo boję trochę, żeby na jakichś głusi nie odepnąć. Studzienka. Także wszystko zaniedbane. Postaram się, jak wyjdę, postaram się z tej posesji, postaram się Państwu jeszcze pokazać tą ulicę Hallera. I wejrzymy tutaj do domu, czy jest szansa zobaczenia, co jest wewnątrz. Drzwi są, widzę, uchylone, to postaram się wejść. Proszę bardzo. Tutaj chyba koczowisko bezdomnych, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego. No, chciałem Państwu pokazać generalnie ten dom. Mniej więcej taki jest tu klimat panuje na tych działkach. Także nie wiem dlaczego w ogóle tutaj, że komu miała być ona pochowana, to myślę, że zabrał z sobą do grobu już Janusz Szostak. Natomiast tak jak mówię, tak tu wygląda mniej więcej. To jest może taki szczyt tego takiego niechlujstwa, niedbalstwa. Natomiast uważam, że właśnie całe te działki mniej więcej, czy w mniejszym, czy większym stopniu właśnie podobnie wyglądają. Nie obrażając oczywiście tych ludzi, którzy tutaj mieszkają w porządku, czy czystości takiej. Także dochodzimy już do ulicy Hallera i mamy około w tej chwili 80 metrów. Pokażę Państwu jeszcze namiar, że tak powiem, na osiedle Iwony i będę już kończył taką pieszą relację z tych działek, gdzie według Janusza Szostaka Iwona mogła być pochowana, czy mogła stracić tutaj życie. I tak jak mówiłem wcześniej, jazda samochodem dla sprawców od ulicy, od domu Czarnego Dworu do ulicy Winogronowej to jest zaledwie, proszę Państwa, 120 sekund. Niewiarygodnie krótki czas. I tak jak mówiłem, jestem w tej chwili już przy ulicy, przy Alei
Cały czas myślimy przy alei generała Józefa Hallera. Spojrzymy w lewo, spojrzymy w prawo i będę kończył relację. Natomiast po skosie po moim prawej stronie mniej więcej w ten sposób w odległości 1000-1200 metrów jest właśnie osiedle Iwony Wieczorek. W mojej prawej stronie właśnie dojdziemy do plaży, natomiast lewa strona zaprowadzi nas do centrum Gdańska. Także będę powoli kończył relację z działek z Wrzeszcza. I tak jak mówię, jeżeli film się spodoba, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zapraszam szczerze do subskrypcji i lajkowania. Pozdrawiam serdecznie. Lidek teraz kłania się. Cześć, trzymajcie się.